Zapraszam na zapowiedzi. Cześć moi mili, z tej strony Adam ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj nie będzie unboxingu, zaprezentuję Wam zapowiedzi nowości od polskich producentów modeli plastikowych. Już część z nich została ujawniona, no ale na pewno nie wszyscy to zauważyli i właśnie chcę Wam zaprezentować zapowiedzi polskich producentów na sierpień, jak i myślę, że na ostatni kwartał bieżącego roku. Pierwszą firmą, jakiej zaprezentuję modele, będzie firma Ansfer, znany producent modeli kartonowych, a od jakiegoś czasu plastikowych. I tu Ansfer zaskoczył wiele osób, głównie tych, którzy czekali na... Wreszcie doczekaliśmy się modelu plastikowego PZL M18 Dromadair w skali 1,72. Teraz chciałbym Wam zaprosić a następnie na prezentację. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, a nie jesteś jeszcze subskrybentem, zapraszam do kliknięcia w subskrybuj, następnie w dzwonek, abyś był informowany na bieżąco o nowościach na kanale. Dziękuję. Jak już wspomniałem wcześniej, prezentuję Wam teraz, widzicie na ekranie, artbox z pudełka PZL M18A Dromadair w skali 1,72. Jest to jeden z trzech, jakie się ukażą, modeli Dromadaira. I pierwszy to M18A w malowaniu krajów RWPG, czyli Interflug, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, czechosłowackich PGR-ów, czy też Węgierskiej Republiki Ludowej i ichniejszych PGR-ów. Krótko mówiąc RWPG, czyli Rosji wszystko, Polsce gucio. Tutaj widzimy pierwsze malowanie w malowaniu Interflugu właśnie NRD, czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Następnie mamy w malowaniu czechosłowackim, używany w agrolotnictwie. Kolejny węgierski, również używany w agrolotnictwie. No i tu już przechodzimy do Dromadaira w malowaniach polskich. Ten zestaw oznaczony jest jako Early Days i jest to Dromadair M18. I w jakich malowaniach on będzie występował? Egzemplarz fabryczny, PZL Mielec, francuski salon, paryski salon lotniczy, czyli Paris Air Show w La Bourge w 1979 rok. Następnie mamy Dromadaira już M18A, Polska, i to jest Jesionkę, lotnisko w Jesionce, 76 rok. No i następny, drugi prototyp do próg w locie, tak jest nazwany, również M18A, Dromadair. I co następne mamy? I następny mamy Polska, tak samo, agrorolnictwo, działania gaśnicze. Bardzo fajny, ciekawy model. I jest to Dromadair o oznaczeniach Stanisław Paweł, Darek, Barbara, Celina. Oczywiście tak się nie wymawia w języku polskim, tylko w języku angielskim powinienem to powiedzieć. Co dalej? No i trzeci model AWA 303 M188 Dromadair, i tu będzie daleko polecimy. A mianowicie, tutaj mamy w irańskim malowaniu cywilnym oczywiście, rok 2019. Następny również irańskie malowanie. Kolejne, no to już też bardzo, bardzo ciekawe. Jest to w kubańskich barwach, to znaczy w kubańskich oznaczeniach. Kuba jako jeden z krajów RWPG, który był otoczony przez imperialistów. Bieda totalna. Nasz socjalistyczny rząd oczywiście dostarczał im za grejpfruty lub trzcinę cukrową również dromadery.
Nie, to ściema była z mojej strony. Nie wiem, czy dostarczał, czy za tutaj cukier z trzciny, czy za grejpfruty, pomarańcze. Nie ma podanej daty. W każdym razie jest to PZL M100 M18B Dromadaar w barwach kubańskich. No i tutaj prezentuję Wam zdjęcia. To są oficjalne zdjęcia producenta. Widzieliśmy skrzydła, teraz mamy fragment kadłuba. Zdjęć specjalnie nie poprawiałem, są to oryginalne zdjęcia producenta modelu, więc tutaj nie chciałem ingerować w to. Jeżeli chodzi o te ramki, jak sobie tutaj mamy kadłub w drugim rzucie, powiem Wam, że tak się przyglądam, to ten model naprawdę bardzo porządnie wygląda. Zwróćcie uwagę, że do tej pory prezentowałem Wam kilka unboxingów PZL TS8 Bies i ten model naprawdę jest dobrym modelem, mimo to, że to jest już klasyfikacja do short runów. Tutaj widzimy wrzuconych ileś tam ramek w pudełku. Powiem Wam, fajnie by było, jakby było tyle elementów. No, ale zapewne to jest tak, ktoś zgarnął, wrzucił do pudła mata, patrzcie, cieszta się. No i tutaj mamy ramkę z przezroczystego plastiku. Nie wygląda to najgorzej. No i tutaj takie ładniejsze zdjęcia całych ramek. Aha, i tutaj koniec. Zaczynamy teraz. Posłuchajcie, Arma Hobbe, drugi polski producent, który specjalizuje się tak naprawdę w plastikowych modelach samolotów w skali 1,72, ale również w 1,48. Arma Hobby natomiast zapowiada ukazanie się amerykańskiej wersji Curtissa P36 w wersji A jako Hawk. W tej chwili właśnie widzicie go na swoich ekranach. Model ukaże się pod numerem 741. I co w zestawie znajdziemy? Znajdziemy wypraski plastikowe, dwie szare i jedna przezroczysta, kalkomanię do 3 opcji malowania, maski do malowania kabiny i kół, instrukcje oraz link do pliku do druku 3D z detalami. Ale do tego zaraz dojdziemy. Zajmijmy się malowaniem. Pierwsze malowanie, które teraz Wam prezentuję, jest to P36A Filipa Rasmussena, 46 Dywizjonu Pościgowego, 15 Grupy Pościgowej, Wheelerfield, Hawaje, 7 grudnia 1941 roku. Tak, to ten pilot, jeden z niewielu, poderwał maszynę swojego Curtissa, aby bronić Pearl Harbor przed Japończykami. Następne jest to 16 Grupa Pościgowa, lotnisko Rio Hato, Panama 1941 i to jest również P36A. I trzecie, ostatnie malowanie, już troszeczkę później, 7 Grupa Powietrzna, Gunnery School, Hickman Field i Hawaje 1943. Co jeszcze tutaj mogę Wam zaprezentować? Oczywiście kalkomanię do tych Curtissów. No i tutaj prezentuję Wam właśnie render tego pliku 3D, który otrzymamy jako link. Musimy go sobie pobrać, następnie wydrukować i będziemy posiadać te elementy, jakie widzicie na ekranie. No i teraz kolejna IBG model z trzeciego polskiego producenta modeli plastikowych, produkującego modele pojazdów, samolotów i okrętów, a ostatnio figurek i korekcyjnych zestawów w druku 3D do swoich modeli. Na pierwszy ogień zapowiedź serii Bedfordów MWD w skali 1,72. Jako pierwszy, to co widzicie, macie teraz przed oczami, ukaże się wersja General Service z otwartą kabiną, krytą brezentową plandeką. Teraz kolejna 3.5. Tutaj nie ma jakiegoś zaskoczenia, no po prostu otrzymamy kolejnego wczesnego Panzer II w wersji małe A1, czyli AUSF A1.
Następnie pojawi się zestaw figurek do PZL-a P11C w skali 1:32. Wcześniej ten zestaw ukazał się wraz z modelem samolotu. Jakby ten samolot, który jest taki za mgłą, był, to prezentowałem Wam w każdym razie ten model, jest unboxing na kanale. Co dalej? Kolejne zestawy drukowane w technologii 3D. Dwa zestawy figurek włoskich artylerzystów do modelu włoskiego działa przeciwlotniczego 9053 w tak zwanym malowaniu kontynentalnym. Tu już będzie Sycylia. No i tutaj pierwszy zestaw, a tu drugi. No i teraz dodatki żywiczne do, tak, dokładnie, do Spitfire'ów. IBG teraz wyda nam wszystkie Spitfire'y, chyba wszystkie. Tutaj mamy korektor taki, powiedzmy, ładnie poprawiony, wydrukowany w 3D element do modelu Spitfire Mark I. Tu mamy też rury wydechowe do Spitfire'ów Mark I, Mark V, Mark I, Mark II, Mark V. No i uwaga, tu mamy właśnie Spitfire'a w wersji zwiadowczej, czyli PR, wersja A, B, C i E. Dostaniemy również poprawione, lepiej wykonane koła żywiczne do Panzer II A1, które Wam wcześniej prezentowałem. Już kilka tych Panzer jedynek mały A1 wyszło. Następnie otrzymamy również, które oddzielnie trzeba będzie drogą kupna zakupić, maski do Spitfire'ów. No i też mamy właśnie Mark I, Mark V. No i oczywiście wersje rekonesansowe. No i tutaj sama wersja rekonesansowa. Pierwszy Spitfire właśnie będzie typem ABE w skali 1,72. Oczywiście tu, jak się dobrze przyjrzycie temu artboxowi, na osłonie szyby po boku widać taki balonik. To jest specjalnie wykonana szyba, żeby pilot mógł lepiej rozeznać się w terenie. Tutaj lepiej go widać. Teraz zaprezentuję Wam właśnie rendery samego Spitfire'a, jak i również to będzie również Bedford. Dobrze mówię? Tak, Bedford. I tu mamy właśnie typ A. Tutaj będzie BE. Widzimy już różnicę. Następnie typ A, typ E. Widzimy od spodu, jakie są różnice. Ja zauważyłem. No i właśnie mamy Bedforda MWD. Powiem Wam, że bardzo dużo osób pyta się o ten model, a inaczej zadam, ile będzie kosztował, się pyta. No zobaczymy. Mnie się ten model podoba. Wygląda naprawdę bardzo ciekawie, ale to nie będzie jakiś wielki pojazd, ale no chyba tego modelu MWD w plastiku nikt nie wydał, chyba są tylko i wyłącznie żywiczne. Tak prezentuje się z otwartą kabiną. Moi mili, to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Ciekaw jestem, jak Wy widzicie te zapowiedzi nowości. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was oczywiście na kolejny odcinek. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, a nie jesteś jeszcze subskrybentem, zapraszam do kliknięcia w subskrybuj, następnie w dzwonek, abyś był informowany na bieżąco o nowościach na kanale. Dziękuję.